palcem po globusie. Kupiłem globus, bilety na autobus i wyruszyłem w świat. W poszukiwaniu czego? No na pewno lampy Alladyna. W kraju, gdzie istnieje niebieskie miasto, gdzie jest najlepsza na świecie herbata miętowa, gdzie jest miasto, w którym w 859 roku założono pierwszy uniwersytet i to założony przez kobietę, gdzie kobiety też noszą takie berberyjskie, wyjątkowe tatuaże. Państwo, które znamy z takich filmów jak Gladiator czy Gra o Tron. Po prostu kraj Orientu. Spoko, 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 spoko. Ja Was witam dziś w Maroko. No właśnie, drodzy Państwo, przyjechaliśmy do Maroka w naszych podróżach kulinarnych. Witam Was serdecznie, Karol Kus. Maroko słynie z wielu rzeczy. Z doskonałej kuchni, z pięknych naczyń. I właśnie w takim naczyniu dzisiaj ugotujemy doradę. W tym kraju jest bardzo aromatycznie, bo właśnie tam są doskonałe przyprawy. Te kupowane na targach są wyjątkowe. Wiem o tym, dlatego że czasami moi znajomi, będąc tam na wakacjach, po mojej prośbie przywożą mi takie przyprawy i różnią one się diametralnie od tych, które kupujemy gdzieś w sklepach. I właśnie dzisiaj, przygotowując tę doradę, przygotujemy ją i w naczyniu, które się tak samo nazywa, i w potrawie, która się tak samo nazywa, czyli tagine. Tagine, co to jest? Tagine to jest gliniane naczynie, w którym szykuje się właśnie i przygotowuje się właśnie w Maroko potrawy. Ale każda potrawa nazywa się też tagine. Czyli może być tagine z doradą, może być tagine z baraniną, może być kurzęce tagine. Każda potrawa nazywa się tagine. W tamtym klimacie, w tamtych temperaturach robi się ją, za przeproszeniem, na świeczce. Czyli w takim małym dzbanuszku glinianym, gdzie się rozpala troszeczkę, bo w powietrzu unosi się skwar. I w tym skwarze można tak gotować. Ja już Państwu to kiedyś mówiłem, przygotowałem sobie taki polski tagine, czyli podłoże jest zrobione z żeliwa, a na to właśnie jest nałożony czupurek gliniany, o taki właśnie, malowany. Bardzo mocno Marokańczycy dbają o swoją strukturę regionalną. I tak wyglądają i kubeczki, i dzbanuszki, no i oczywiście tagine. W Maroko, tak jak pięknie i barwnie przygotowuje się każdy grawer, każdy ten centymetr kultury oznaczonej na naczyniach, tak samo przygotowuje się bardzo skrupulatnie tagine. Dlaczego? Dlatego, że jest to potrawa jednogarnkowa, która musi pięknie wyglądać od samego początku. Tam nie ma przypadku. Tam po prostu musi być to poezja i to musi być arcydzieło i tak najlepsi taginowcy, takich będę sobie nazywał, przygotowują każdą potrawę. Na rozgrzaną oliwę z oliwek na początek cebulka, która sobie już skwierczy. To będzie nasz podkładzik. Jako Karol, a Karole lubią troszeczkę tam namącić, przygotuję coś niebywałego, czyli co? Czyli jeszcze będzie nasz czosneczek niedźwiedzi. No tego w Maroko niestety nie mają. Ale to jedna z nielicznych rzeczy, których nie mają. Co robimy z doradką? Mamy całą tuszę, zaraz w połowie przekroimy ją. Zazwyczaj przy rybach jest tak, że jeszcze tam coś do środeczka kładziemy, a to koperek, a to cytrynkę i tak dalej, i tak dalej. W tagine robimy to inaczej. Czyli na cebulę wędruje nasza rybka. Po całości, tylko na pół. I teraz przyprawimy ją pierwszą mieszanką. A jest to kurkuma, papryka, berberys i odrobina kolendry. I teraz poradzimy sobie z cytrynką. Umytą cytrynką, którą będziemy kroili
w takie oto paseczki. W takie oto paseczki. Połowa cytryny na 8 części i właśnie, i to jest ważne, już w tym momencie staramy się budować strukturę potrawy, bo na to Marokańczycy zwracają ogromną uwagę, żeby była struktura całej potrawy. Co do tego? Do tego, drodzy Państwo, jest rzecz, której my na co dzień niestety nie używamy albo używamy bardzo rzadko. Ponieważ będzie to potrawa jednogarnkowa, dodajemy już ugotowaną ciecierzycę. I też jest ważne, żeby ta ciecierzyca była pięknie porozkładana pomiędzy kawałki naszej cytrynki. Rybka z ciecierzycą, a za chwilę będą wędrowały następne doskonałe i przyprawy, i warzywka. Oczywiście nie może zabraknąć papryki. Dzisiaj użyjemy takiej, którą pokroję w takie oto plasterki. Co jest ważne, w przypadku tażin nie usuwamy środka, nie usuwamy nasion. Razem z nasionami papryczka nam wędruje i to też musi być majestatyczne, to też musi być po prostu niebywale piękne. No i co dalej? Czosneczek, ale nie czosneczek zbyt drobno krojony, tylko czosneczek właśnie tak pokrojony w takie kawałeczki. Takie co pół centymetra, około centymetra. I znowu majestatycznie, dbając o strukturę naszej potrawy, będziemy go ładnie nakładali. Równomiernie. Przyszedł czas, oprócz czosnku, na czosnek niedźwiedzi. Odrobina zieleninki. Teraz, właśnie, i to jest bardzo dobry moment, Szanowni Państwo, mianowicie odrobina papryki ostrej na ciecierzycę. Zwróćcie uwagę, papryka ostra idzie tylko i wyłącznie na ciecierzycę, nie idzie na rybkę. Ale na rybkę dodamy coś, co Marokańczycy uwielbiają, czyli jeszcze odrobina kuminu. Zieleninkę typu kolendra i koper zostawimy sobie na sam koniec. Ale teraz, żeby nam się to pięknie dusiło, musimy dodać pomarańcze. I tutaj cytrynka była w całości, a teraz skroplimy to sokiem z pomarańczy. Pięknie śpiewam ja i tańczę i wyciskam pomarańcze. I już ten tażynek zaczyna nam wyglądać. Połowa soczystej pomarańczy już jest w środku, teraz będziemy zamykali. A drugą połowę zostawimy sobie na później. Niech się spokojnie nasz tażin dusi. Sprawdzamy, co w naszym tażin. A tam w środku dorada już pięknie się gotuje nam. Teraz czas, żeby posolić rybkę i popieprzyć rybkę. Świeżo mielona sól i pieprz doda nam jeszcze tego dodatkowego aromatu. Na sam koniec kolendrunia. Wszystko pieczołowicie. I taki tażin na pewno zjecie Państwo w mieście na przykład Fez, o którym już wspominałem na samym początku. Ale pewien sułtan, który doprowadził to miasto do świetności, Iris II,
Jak doprowadził to miasto do świetności, to co zrobił? Nagle znikł był. Nie wiadomo, gdzie się podział. Nikt go już potem nie znalazł. To stąd do dzisiaj ludzie wierzą, że to miasto jest owiane wielką tajemnicą. Jego ojciec też znikł był, zanim tamten pojawił się na świecie. Wielka tajemnica, ale nie jest wielką tajemnicą już dla nas, jak zrobić przysłowiowy marokański tagine. Za tydzień udamy się do innego kraju. Może macie Państwo propozycje? Jeżeli macie, to czekam na Wasze propozycje. Dokąd ma się Karolek udać w swoich kulinarnych podróżach? A dzisiaj Wam pięknie dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia.